Cybin jest zlokalizowany w miejscu łatwym do obrony. Leży on na prawym brzegu rzeki Cybin, na niewielkim 200-metrowym wzniesieniu. Składa on się z dwóch części, z dolnego i górnego miasta. Obecnie Państwo widzą dolne miasto, w którym zamieszkiwali głównie rzemieślnicy. Ulice są tutaj dosyć długie i dosyć szerokie, jak dla średniowiecznych standardów miasta. Architektura ma charakter wiejski, zazwyczaj można tu zobaczyć zwykłe dwupiętrowe domy i bramy otwierające się na wewnętrzne dziedzińce. Górne miasto składa się z 3 skwerów i szeregu ulic wzdłuż wzgórza. W tym rejonie znajduje się najwięcej ciekawych obiektów zabytkowych, będących świadectwem dawnego życia mieszczan. W Górnym Mieście znajduje się duży rynek, mały rynek i plac Huet. Mały rynek, czyli Piazza Mica, otoczony jest kamieniczkami i przedzielony ulicą, nad którą przerzucony jest najstarszy żeliwny most w Rumunii, który prowadzi do placu, na którym stoi XIV-wieczny kościół ewangelicki. bright our lives.
znajduje się w Sybinie, jednym z głównych miast Transylwanii. Historia tego miasta sięga czasów starożytnych. Za czasów Imperium Rzymskiego istniała tutaj kolonia na granicy imperium i obszaru zamieszkiwany przez barbarzyńców. W czasach średniowiecznych pierwsza wzmianka o Sybinie pochodzi z 1191 roku. W wieku XIII obszar ten należał do Królestwa Węgier i aby rozwinąć ten teren, król węgierski sprowadził tutaj kolonistów niemieckich. Byli to głównie Sasi i dzięki nim przez następne wieki miasto to przeżywało okres prosperity. Było to sprowadzone wielu rzemieślników. W ogóle ten Sybin jest miastem na skrzyżowaniu dróg handlowych z północy na południe. W historii miasta jest także akcent polski. W czasie Wiosny Ludy w 1849 roku miasto to zostało zdobyte przez Józefa Bema. Został namalowany także obraz Panorama Siedmiogrodzka przez Stykę, aczkolwiek ten obraz nie zachował się w całości, tylko w częściach i nie wszystkie są zachowane. Sybin jest miastem trzech kultur, węgierskiej, rumuńskiej i niemieckiej. Posiada wiele zabytków. Szczególnie warto zwrócić uwagę na kamienicę w centrum miasta. Na przykład to znajdujecie za mną. W dachach znajdują się takie okna, to tak zwane wygląda jak oczy, są tak zwane oczy miasta. W ogóle wiele kamienic jest bardzo kolorowych. Tutaj za mną można zobaczyć pałac Buchenharta. Ta osoba była gubernatorem w XVIII wieku w tym mieście. Obecnie znajduje się tam muzeum, w którym można zobaczyć obrazy malarzy niemieckich, francuskich, rumuńskich, siedmiogrodzkich, niderlandzkich. Między innymi obrazy także Tycjana. Duży rynek, czyli Piazza Mare, to plac z między innymi pięknym ratuszem i barokowym kościołem jezuitów. Popularnym symbolem Sybina są charakterystyczne okna strychowe zwane oczami miasta. Ponieważ Sybin był miastem handlowym i rzemieślniczym, maksymalnie trzeba było wykorzystać dostępną wewnątrz muru powierzchnię. Dlatego właśnie strychy często pełniły rolę magazynów. Dzięki małym oknom w dachach pomieszczenia te były odpowiednio wentylowane.
Pod koniec XIV wieku, w obliczu rosnącej potęgi Imperium Osmańskiego, mieszkańcy Sybina wznieśli potężne mury, które oparły się wielu tureckim atakom, a Sybin stał się najważniejszym z 7 głównych miast Transylwanii, od których ilości zresztą wzięła się nazwa Siedmiogród. Sybin był jednym z najważniejszych miast warownych w Europie Środkowej. Liczne pierścienie wokół miasta zbudowane z glinianych cegieł. Południowo-wschodnie umocnienia jako 3 równoległe linie wciąż są widoczne. Pierwsza linia to ziemny nasyp, druga to 10-metrowej wysokości czerwony mur z cegły, a trzecia linia składa się z wież połączonych ścianą 10-metrowej wysokości. W średniowieczu Sybin otoczony był 3 rzędami murów miejskich. Pozostałości tych murów widać za mną. Na miejskie fortyfikacje składały także się baszty. Było ich w sumie aż 40. Do tej pory powstało tylko 4. Za mną znajduje się baszta stolarzy i w ówczesnych czasach każdy z cechów ma w opiece jedną basztę. Ta baszta za mną pochodzi z wieku XIV-XV.